kolega. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Gabi, Mikołaj, pochmurna pogoda i plecaki. A co to oznacza? To oznacza, że nie jesteśmy już na Filipinach. Postanowiliśmy nieco zmienić lokalizację, zmienić nieco klimat i udaliśmy się do kraju, którego nie mieliśmy na liście. A tak naprawdę pozdrawiamy z Tajpej. Pierwsze wrażenia są takie, że jest 30 stopni, jest bardzo parno, więc jednak ten klimat pozostaje mocno wakacyjny. Za to brakuje słońca i to jest na pewno odmiana po Filipinach, ale Tajwan nam obiecał, że jeszcze to słońce wyjdzie, więc jak nie dzisiaj, to innego dnia wam je pokażemy. To, co zaobserwowaliśmy w Tajpej oczywiście, no to wielkie budynki, ale jeszcze nie widzieliśmy tego największego, także to jeszcze przed nami. Chowa się za mgłą. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak się dostać do Tajpej, to oczywiście po wylądowaniu na lotnisku trzeba skorzystać z jakiegoś transportu. I tutaj nowość, żadna taksówka, żaden Grab, żaden Uber. Do Tajpej z lotniska jedzie się pociągiem. No i teraz wam pokażę, jak to dokładnie wygląda. Takimi pociągami to sobie można jeździć. Jeszcze taką muzę wam puszczą, więc wiecie, że jedzie pociąg. Wygląda to naprawdę kosmicznie. Jedzie się tu 4 razy taniej, jedzie się tu 2 razy szybciej. No i właśnie dojechał nasz pociąg. Zapłaciliśmy za niego niecałe 20 zł. Będziemy jechać 35 minut. Z lotniska są 2 linie, fioletowa i niebieska. Ta niebieska jest dłuższa, bo zatrzymuje na wszystkich stacjach. My wzięliśmy fioletową, także tylko kilka stacji przed nami. No dobra, co prawda w oddali, ale budynek znaleźliśmy. Dzisiaj mocno za mgłą. Zatrzymaliśmy się w tej dzielnicy. Podobno mają tutaj najlepsze życie nocne i najlepsze jedzenie, więc będziemy testować. Nasz hotel jest zaraz tutaj, ten wysoki budynek. No i od razu mogę wam powiedzieć, nie dają wcześniej pokoi. Ale uliczka, musicie przyznać, nieco klimatyczna. Naprawdę, przyjdziemy tu wieczorem na coś do jedzenia. Weszliśmy sobie na tą uliczkę. Jak widzicie, to jest taki deptak. Po lewej sklepy, po prawej restauracje. Wszędzie można znaleźć coś dla siebie. Wiecie, to jest taka Floriańska w Krakowie, czy tam Piotrkowska w Łodzi. I wygląda naprawdę fajnie. Jest niedziela rano, ale myślę, że jak przyjdziemy tu wieczorem, to będzie naprawdę super. No i jak to na Krupówkach bywa, magnesy do kupienia, tam jakieś torebeczki, inne pamiątki. No wiecie, takie wszystkie rzeczy, które ktoś chce sobie kupić, zjeść, pociućkać. Takie. By ktoś poszukiwał i chciał się dowiedzieć, to czekoladowe penisy chodzą po 160. No dobra, ja już wszystko wiem. To jest Taiwan #1 souvenir. Także pamiętajcie, bez tego nie wracajcie do domu. Tylko dodam jeszcze, że ta dzielnica cała tak wygląda, także nieważne, na którą ulicę traficie, to naprawdę czujecie się jak na takim jednym wielkim jarmarku. Wyszliśmy właśnie z najlepszego sklepu pod słońcem. Słuchajcie, piwo za 6, woda za 3 i to wszystko tak lekko zaokrąglam. A ile kosztuje co innego, to nie wiem, no bo poza wodą i piwem to przecież nie ma znaczenia. A roboty to macie tu wszędzie. Jako że Tajwan słynie z jedzenia, to przyjechaliśmy tutaj sobie oczywiście pojeść. Na pierwszy strzał pójdą słynne pierożki. Według reklamy to jest #1 dish i to jest coś, co trzeba zjeść, zanim się wyjedzie z Tajwanu. My wierzymy w reklamy, także kupili nas tym. Idziemy. Tutaj panie wszystko przygotowują. Można oczywiście wziąć na wynos, ale my jemy tutaj w knajpce. Idziemy znaleźć stolik. Stoliki są. Tutaj chłopy jedzą. Zaraz my będziemy jedli, a ja już wam powiem, co my zamówiliśmy. Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co zamówić, więc zamówiliśmy jedno takie, zamówiliśmy jedno takie i zamówiliśmy jedno takie i do tego 2 takie. No i stwierdziliśmy, że skoro to prawie wszystko, co mają w menu, to pewnie będziemy wiedzieć, czy to dobra knajpa.
Jako ludzie wielce zamożni, nie bojąc się wydawać hajsu, postanowiliśmy wypłacić kasę z bankomatu. Także tak wygląda kasa. 1000 to jest mniej więcej 125 zł, czyli 100 to jest 12,50. No i słuchajcie, przyszło żarełko. Mamy pierogi, mamy zupkę z klopsikami. Mój dziadek taką jadł przez kilkadziesiąt lat. Mamy ryżyk ze świnką. I teraz Gabi wam będzie mówiła, jak to wszystko smakuje. Wszystko jest mega dobre. Zupkę już próbowałam. Smakuje jak bardzo dobra zupka kurczakowa. Przyszedł czas picia. Tak jak wspominaliśmy, kupiliśmy sobie 2 takie picia. Wiecie co? Nie wiemy, jak je otworzyć. Jest wesoło. Może to się wciska? Dobra, odkryliśmy specjalny system. Udało się, chociaż muszę przyznać, ładnie panie, muszę przyznać, że po Filipinach tutaj to jedzenie jest naprawdę pyszne. No i jak ci smakowało jedzenie? Jedzenie było naprawdę pyszne. Myślę, że miejscówkę możemy polecić. Te pierożki były mega dobre. Zdecydowanie, słuchajcie, po miesiącu na Filipinach takie naprawdę zdrowe jedzenie, chude mięsko, gotowane na parze, no wszystko po prostu mega. Także my pojedliśmy, no i idziemy dalej w miasto. Z naszym przyjacielem. Jako że ten kraj wymyślił bubble tea, to jak chcecie się tutaj bubble tea napić, szczególnie w dobrej knajpie, to trzeba trochę poczekać. Najlepiej sprzedają się na świecie. A tak wygląda to, co się do herbatki dodaje. No i wszędzie automaty, żeby w coś pograć. Chcecie świnkę, chcecie kaczuszkę, chcecie jakieś inne rzeczy. Wystarczy, że przyjdziecie, rzućcie monetę i sobie wylosujecie. Przed nami jeden ze słynniejszych budynków na Tajwanie, może nie na Tajwanie, ale w Tajpej, tak zwany Red House. I jest to budynek z 1908 roku, który pierwotnie był takim pierwszym marketem, który został wybudowany w tym miejscu. Przez Japończyków. No i w środku do tej pory jest ładnie zadbany. Obecnie jego głównym celem jest promocja kultury, a nie sprzedaż. No ale jak widzicie, tutaj różne pamiątki, różne rzeczy możecie sobie również zakupić. Naprawdę zrobili z tego mega fajne miejsce. Tutaj dalej też macie takie klimatyczne sklepiki, gdzie możecie sobie pokupować różne rzeczy. Fajnie, że takie budynki nie są zastępowane, tylko rzeczywiście mają taką swoją drugą młodość i też się przydają. Ten budynek ma bardzo długą historię, począwszy od tego japońskiego pierwszego budynku, poprzez to, że był kinem, poprzez to, że był zamykany, no a teraz z powrotem ma swoje czasy świetności. Słuchajcie, chodzimy sobie, spacerujemy. Doszliśmy do wniosku, że jesteśmy tu kilka godzin, a bardzo podoba nam się to miasto. Takie miłe zaskoczenie. Ja trochę się liczyłem z tym, że wiecie, będzie nudno, nic specjalnego, a to miasto jest fajnie ułożone, ma fajne uliczki w takim azjatyckim stylu, ale innym. Ma bardzo czyste chodniki. No i doszliśmy do wniosku, że wygląda troszeczkę jak taki niski Hongkong. Jak dla mnie z szerszymi ulicami i z szerszymi chodnikami, ale zdecydowanie przypomina Hongkong. I wiecie, nawet widzicie teraz, cisza, spokój, nikt nie trąbi, właśnie przechodziliśmy przez ulicę, samochód się zatrzymał, nie chciał nas zabić, bo to nie jego sport. Także naprawdę bardzo, bardzo mocno polecamy i będziemy zdawać relacje, jak nam się podoba dalej. Doszliśmy właśnie do Bopiliao Street, czyli uliczki z czasów dynastii Qing, która jest bardzo dobrze zachowana. Chodźcie, zobaczymy, jak to wygląda teraz. Tutaj, jak widzicie, możecie sobie powchodzić do poszczególnych budyneczków i dowiedzieć się trochę więcej o tym, co tutaj się działo, jak się wytwarzało różne rzeczy, jak się je sprzedawało, także wygląda to naprawdę interesująco. No i fajnie, bo wiecie, to wszystko jest na świeżym powietrzu, te budyneczki są też otwarte, więc można sobie do nich wchodzić, wszystko jest tutaj za darmo,
więc można się po prostu przechadzać takim spacerkiem i czegoś się nauczyć. 但是从来没有听过。然后印象就是今年在现代生活就那应该是。 Słuchajcie, dowiedzieliśmy się nieco więcej, także ten dystrykt nazywa się Van Hua i on powstał w XIII wieku. To było takie centrum starego Tajpej, taka mała wioseczka, gdzie się kupowało, sprzedawało i handlowało. Dotarliśmy pod jedną z największych atrakcji miasta. Ogromna świątynia zbudowana w połowie XVIII wieku. Gabi zaraz Wam wszystko o niej opowie, a tymczasem wchodzimy do środka. Na terenie świątyni znajdziecie także wodospady. Miłe wytchnienie w tej temperaturze w środku miasta. Świątynia jest poświęcona bogini Guanyin oficjalnie, natomiast są tutaj czczone też bóstwa buddyjskie, taoistyczne i konfucjańskie. Oryginalnie została wybudowana w 1738 roku przez osadników z prowincji Fujian w Chinach. Natomiast w 1945 roku Amerykanie podczas bombardowania Tajpej doszczętnie ją zniszczyli i została odbudowana od podstaw. Świątynia składa się z 3 pawilonów oddzielonych od siebie i każdy z nich jest przepiękny. Pierwszego i 15 dnia każdego miesiąca księżycowego w tej świątyni jest święto. Ale jak widać, w dniu powszednim i tak jest dużo świętujących. Spójrzcie na te zdobienia. Jest naprawdę przepiękna ta świątynia, wykonana w każdym detalu idealnie. Widać, że bardzo mocno o nią dbają. Naprawdę rzadko spotyka się tak piękną świątynię. No i tradycyjnie rybki, a pływają one wokół wielkiego złotego smoka. Świątynia jest naprawdę klimatyczna i na pewno jedna z piękniejszych, które widzieliśmy do tej pory. Tak, moim zdaniem to jest najładniejsza tego typu świątynia, jaką w ogóle widzieliśmy. Czy w Wietnamie, czy w innych krajach. Naprawdę ta wygląda przepięknie. Te zdobienia, te takie ostatnie detale, także naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajne. Jako że znajdujemy się właśnie na głównym placu w Tajpej, pomyślałem, że może warto powiedzieć Wam kawałek historii tej wyspy, ponieważ ta historia jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fascynująca. Oczywiście my się teraz emocjonujemy tym, co się dzieje w ostatnich 50-70 latach, ale o tą wyspę od setek lat walczyły różne kraje. Rozpoczęło się to wszystko w 1517 roku, kiedy przybyli i odkryli tą wyspę Portugalczycy i postanowili tutaj rozpocząć swoje uprawy. W 1661 roku przybyli tutaj Holendrzy. Holendrzy odbili tą wyspę z rąk portugalskich, ale nie nacieszyli się nią zbyt długo, ponieważ przybyli tutaj Chińczycy i z kolei Chińczycy zabrali tą wyspę Holendrom. No i wszystko byłoby pięknie, tylko że kilkaset lat później na tą wyspę przybyli Japończycy i z kolei Japończycy przejęli ją od Chińczyków. No i jako finalny, nazwijmy to, finalną zmianę na tej wyspie po 1945 roku
wyspa ta wróciła z powrotem pod panowanie chińskie, a od 1949 roku stała się siedzibą Republiki Chińskiej, czyli takiego Tajwanu, jaki znamy dzisiaj. A jeżeli chodzi o sam ten główny plac, to spójrzcie, jak on wygląda. Tutaj macie przepiękną, naprawdę przepiękną bramę główną. Jeżeli chcielibyście posłuchać muzyki, to tutaj możecie się wybrać do hali koncertowej. Przepiękna architektura. Po drugiej stronie bliźniaczy budynek. Jest to teatr, a tam na końcu przepiękne mauzoleum. Tutaj dochodzi do historii najnowszej, czyli 1939 roku. Kiedy komuniści chińscy pokonali niedobytki z partii Kuomintang. No i chłopaki, którzy zostali pokonani, zdecydowali się uciec z Chin i przenieśli się właśnie na Tajwan. Razem z nimi przeniósł się Chiang Kai-shek, który wcześniej był przywódcą Chin, Republiki Chińskiej. No i on tutaj po osiedleniu się zdecydował się prowadzić dalej politykę Republiki Chińskiej. Co ciekawe, on cały czas, aż do swojej śmierci, uważał, że prowadzi tą politykę względem całych Chin. Nie tylko wewnętrzną, ale także przede wszystkim międzynarodową. W 1975 roku Chiang Kai-shek zmarł. No i jak to taki przywódca, byliśmy niedawno w Wietnamie, więc skądś to znamy, postawiono mu taki właśnie Memorial Hall, który stoi teraz w głównym miejscu, w głównym placu. No i do tej pory Chiang Kai-shek jest uznawany za takiego wyzwoliciela narodu i lokalnego bohatera, pomimo tego, że po przejęciu władzy na Tajwanie przez 38 lat panował tutaj stan wojenny, który on wprowadził i absolutnie nie można było się mu sprzeciwiać, bo było to karane pokazowymi śmierciami. No i cała reszta to już naprawdę historia najnowsza, także znacie ją z gazet, z telewizji, z informacji. Obecnie Tajwan nie jest uznawanym krajem. Nie należy również do ONZ, chociaż wcześniej należał. No i rzeczywiście cały czas Chińczycy troszeczkę tutaj manipulują, straszą, wysyłają samoloty. Z drugiej strony Ameryka przysyła tu swoich polityków, także jest na tej wyspie taki polityczny status quo. Pewnie to się jakoś nie zmieni, a przynajmniej nie zmieni na dobre. No ale nie nam to osądzać. Świat nie jest idealny. My się cieszymy, że możemy tu przyjechać. Cieszymy się, że Tajwańczycy cieszą się naprawdę fajną wolnością, bo jest tutaj ustrój demokratyczny. No i cóż, właśnie nam przeszkadzają w kręceniu, bo zapowiada się jakaś impreza. Test mikrofonu. A my się cieszymy, że tutaj nie trzeba wizy, tak jak do Chin. I udało nam się przylecieć. I póki co wszystko tu jest za darmo. Dokładnie. No i jeszcze może ostatnia informacja, gdyby ktoś chciał wiedzieć. To nie jest jego grób. Chiang Kai-shek jest pochowany w zupełnie innym miejscu, 30 kilka kilometrów od Tajpej. Także często nazywa się to mauzoleum. Ja pewnie też tak to nazwałem nieraz, a tak naprawdę jest to tylko symbol upamiętniający tego wielkiego władcę. No idziemy po tych schodach, ale słuchajcie, naprawdę jest taka temperatura, że robimy to tylko dla was. Liczymy na lajki, komentarze i nie wiadomo co jeszcze. Dotarliśmy na górę, to wam jeszcze pokażemy, jak wygląda ten plac główny z samej góry. Tak też informacja dla was, żebyście mnie nie hejtowali. Ja wiem, że to nie jest jeden plac, tylko 3 albo 4, ale chodzi mi o plac jako o miejsce. Jest naprawdę ogromny. No dobra, a tak wygląda ten memoriał od wewnątrz. Wielki posąg przed wami. Napisy nie wiem jakie, ale na pewno wychwalające władcę. No i całkiem niczego sobie sufit. Daję wam znać, że jest tutaj również straż, więc pamiętajcie, żeby być grzeczni. Ale mówię wam o tym dlatego, że raz na godzinę następuje taka symboliczna zmiana warty. O równej godzinie, w każdą godzinę, więc warto tutaj przyjść. To jest tak zwane ujęcie dla introwertyków. Czy jak nie chcecie mieć ludzi, to ustawcie się z boku. Jest przepięknie.
Wyszliśmy już z memoriału. Ogólnie bardzo nam się podobał. To jest naprawdę ogromny budynek. Tak. Jak go widzicie tam z tyłu, to nie jest tylko tak, że to jest takie, wiecie, wielkie puste miejsce, gdzie stoi wielka rzeźba z brązu, tylko tutaj normalnie macie piętra, gdzie są wystawy, gdzie są jakieś klasy lekcyjne, gdzie są audytoria, jakieś dziewczyny mają dzisiaj tutaj koncert. Próbowałem Gabi przekonać, żeśmy pozbierali autografy, bo może znane, tylko my nie znamy. No ale dobra, obczaimy sobie je w domu. Może się okazać, że mają 100 milionów followersów, a my po prostu nie wiemy, kim są. Ale ogólnie naprawdę fajne miejsce. Można trochę się zastanowić nad tym. Jest też taka część poświęcona demokracji na Tajwanie, także z naszej strony jedna wielka polecaja. Dokładnie. Jedyny minus to to, że trochę mają problem z tłumaczeniem rzeczy na angielski, ale jak ktoś zna chiński tradycyjny, to czemu nie? My też polecamy Google Translate. Daje radę. Tak. No a teraz zbieramy się już powoli w kierunku naszego hotelu. Mamy nadzieję, że dostaniemy już pokój. Jesteśmy naprawdę padnięci, bo wstaliśmy kilkanaście godzin temu. No i od tamtej pory to w sumie posiedzieć to mogliśmy tylko w samolocie. Także zobaczymy, czy coś jeszcze dzisiaj nam się uda odwiedzić i zobaczyć. Na pewno musimy sobie zrobić małą przerwę. Postanowiliśmy wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Trafiliśmy zupełnie przypadkiem do takiego bardzo urokliwego parku. Tu stoi jakiś pan, ale jest napisane po chińsku, więc nie wiemy, czy to Chiang Kai-shek, czy ktoś inny. No a my tymczasem sobie spacerujemy takim fajnym parczkiem. Takie zielone płuca, jak ja to lubię nazywać, w samym centrum. No i zaraz pokażemy wam jeszcze jeden budynek. Budynek już pewnie widzicie w oddali, ale tymczasem spójrzcie sobie na te drzewa po lewej i po prawej. Jaki fajny taki, nie wiem, czy się klomp nazywa? No aleja, nie nazwijmy to aleja. Aleja dębów. Przepiękne drzewa i jeszcze tu po lewej przeplatają się z palmami. Ostatni budynek, który dzisiaj chcę wam pokazać, to biuro prezydenta w Tajpej. Jak widzicie, jest to nieco niezwykły budynek. On został zbudowany w pierwszej dekadzie XX wieku przez Japończyków i ma nawiązywać do sztuki renesansu. Ja nie wiem jak wam, mi on się z czymś kojarzy, z jakimiś włoskimi budynkami, ale z drugiej strony kojarzy mi się też z klockami Lego. I kiedyś rządził tutaj gubernator japoński, później jak władzę przejął Chiang Kai-shek, to była jego główna siedziba. No i obecnie fajnie odrestaurowany, fajnie wygląda, no i pewnie dzisiejsze władze tutaj też zarządzają Tajpej. No dobra, bo Gabriela mnie tu opieprza, że to nie pierwsza dekada, tylko druga dekada, także poprawiam się od razu, żebyśmy pamiętali, jak będziemy montować film. Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć tego vloga, bo minęła 16 godzina nasza na nogach. Wiemy, że jest wcześnie, ale my naprawdę już nie mamy siły. Zostaniemy tu kilka dni, więc jeszcze inne rzeczy wam pokażemy. Tymczasem zbieramy się do hotelu. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Dzięki wielkie, że przeżyliście ten dzień razem z nami. Mamy nadzieję, że Tajwan wam się podoba, że odcinek z Tajpej spoko, no i że zostaniecie, żeby oglądać inne. Nam na pewno się podoba. Było naprawdę super, nie spodziewałam się tego. W następnym odcinku na pewno pójdziemy i zobaczymy jedną z głównych atrakcji, czyli Taipei 101. Dokładnie. A tymczasem żegnamy się. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa! Słynne kuleczki. Podobno bardzo uzależniają. Wrzuca się monety, dostaje się kuleczki. No i im więcej wygracie, na tym lepsze nagrody możecie to sobie wymienić. Tutaj macie takie pluszaki na przykład. Wiecie, takie nagrody, które się bardzo, bardzo podobają Azjatom. Widzicie, sporo tu się dzieje nocą. Także są różnego rodzaju występy, gdzie lubię je oglądać.
A po bubble tea wiecznie kolejka, nawet w nocy. Tu się kręci teledysk. Może panie też będą sławne, zobaczymy. Wchodzimy w taką nieco boczną uliczkę, no i zobaczymy, może uda się znaleźć coś do jedzenia. Jakieś nudelki byśmy przygarnęli. Wygląda naprawdę ta uliczka kosmicznie. No dobra, stanęliśmy w jakiejś kolejce. Jakieś sławne nudle, będziemy je testować. Chłopaki się uwijają tak, że dajcie spokój. Po prostu raz na 3 sekundy podchodzi klient. Słuchajcie, mamy nasze nudle. Staliśmy w kolejce może minutę, mimo że w cholerę ludzi. Później panowie zrobili szybciej niż my zamówiliśmy. Zapakowali wszystko, także mega propsy za przygotowanie. No a jak komuś jakiegoś kurczaka, no to słuchajcie, też świetna knajpa. Mega dużo ludzi, ale bardzo szybko wydają. To jest rzeczywiście prawda, że oni uwielbiają jeść. Tutaj wszędzie macie kolejki do jedzenia, co nie zmienia faktu, że naprawdę customer service jest momentalny. Bardzo szybko wszystko się wydaje, no i później można iść na zakupki. No jak widzicie, tutaj naprawdę nudy nie ma. Niedziela wieczór, a jest jedna wielka impreza, czyli nie kłamali. Ta dzielnica jest naprawdę fajna. Dzielnica nazywa się Ximen i naprawdę warto tutaj spać, bo wtedy nie dość, że zjecie, to jeszcze przeżyjecie takie fajne wieczorki. Zrobiliśmy sobie spacer ulicami Ximen i generalnie nasze wnioski są takie, że Tajpej wieczorem sprowadza się do dużej ilości jedzenia, street foodu i street art, czyli dużo jest takich performerów ulicznych, którzy występują, grają, tańczą i śpiewają, także jest bardzo fajny klimat. Jest mega fajny klimat, a tymczasem lecimy do hotelu. Widzimy się jutro.